podarować pannie Karolinie sekretną i dozgonną miłością. Adam. Dziś w odcinku drogocenna gitara ulega uszkodzeniu. Co pan narobił? Co ja narobiłem? Moja firma odpowiada do 1000 złotych, także... Oddajcie moje 25 000 złotych. Ile? Wybuchła swędząca epidemia. O ja, pchła. Ostatni raz widziałem, jak byłem w Kamaszach. Krystyna przejęła się wynikami badań. No i poszłaś wreszcie do lekarza, to bardzo dobrze. I co? No i wpisał tam podejrzenie SM i wpisałam sobie w wyszukiwarkę SM, no i wyszło mi właśnie stwardnienie. Ktoś utrudnia pracę Adamowi. Adam próbuje dowiedzieć się kto. To był taki chłopak w czerwonej bluzie. Widziałeś go? Usiekł na rowerze tam. Dzień dobry, przesyłka dla pana. Proszę. Ale to przesyłka jest uszkodzona. Niemożliwe. A, to tylko naderwany karton, to nic takiego. Proszę rozpakować, może pan zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Co pan narobił? Co ja narobiłem? Proszę pana, ja wiedziałem, że to jest gitara i dbałem o nią jako każdą inną przesyłkę. Zresztą proszę się nie martwić, ona pewnie jest ubezpieczona, więc jeżeli rzeczywiście coś stało się w transporcie, to dostanie pan odszkodowanie. Moja firma odpowiada do 1000 złotych, także... Oddajcie moje 25 000 złotych. Ile? To gitara Jimiego Hendrixa. Okazja. Była. O, nareszcie. Co tak długo? Byłam u kosmetyczki. Z dnia na dzień coraz piękniejsza. Moja bella Cristina. Ty wiesz, chłopaki nie dają sobie rady. No. Słuchaj, firma rozkręca się. I wiesz, co pomyślałem? Chyba jednak przydałby nam się trzeci kurier. Dobrze, kochanie. No. A, no. Dobrze. Pomyśl o tym. Pa. O Boże. A oto certyfikat. Wystawiony przez Amerykańskie Towarzystwo Gitarowe. A oto aukcja. Tyle zapłaciłem tydzień temu za szmelc. Wszystkie moje oszczędności. No, bardzo panu współczuję, tylko winę za to ponosi nadawca i za to, że przesyłka jest uszkodzona i za to, że nie ubezpieczył tak cennego towaru. No może musnąłem delikatnie. Musnąłem? No tak, ale na pewno jej nie zepsułem. Proszę pana, musi pan się domagać zwrotu pieniędzy od nadawcy. Zresztą kto panu sprzedał taką drogą gitarę? Maddox 05.
kolekcjoner prawdziwych rarytasów. Osoba prywatna. Wie pan, jeżeli to jest osoba prywatna, to może pan mieć problem z wyegzekwowaniem zwrotu. Mam teraz wydać kolejnych 25 000 na adwokata i proces, aby tamten się wybronił? Chodź, Pełka. Struny i pudło są w porządku. Rozwalona na amen. Ja mam w firmie taki bardzo mocny klej. Sklejałem ostatnio lusterko do samochodu i w sumie trzyma się jak nowe. No nie wiem. Mogę spróbować. Tylko to nie oznacza, że biorę na siebie odpowiedzialność. Po prostu zrobiło mi się pana żal i chętnie pomogę. Musi mi pan zostawić samochód pod zastaw. Albo niech mi pan przyrzeknie, że mi ją odda. No oczywiście, że ją oddam. Może nawet naprawioną. Proszę, niech pan ratuje mój skarb. Okej. Nie oszukujmy się, robiłem to też dla siebie i dla firmy. Taka wpadka z procesem w pakiecie szybko rozchodzi się po sieci. Nie potrzebujemy czarnego PR-u. A ten facet wydawał się nieobliczalny. O, tu jesteś. Hej, mamuś. Jesteś sama? Taty nie ma? No to nawet lepiej. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. No bo wierzę, że się ostatnio przerzuciłam z funky jazzu na flamenco, mówiłam ci. I to jest mega muza i mega taniec, taki pełen pasji i ognia i z duszą. Pamiętasz ten hiszpański film, co ci wczoraj puszczałam? No to na razie jeszcze tak dobrze nie tańczę, ale idzie mi coraz lepiej. Dobrze, kochanie. No, ale wiesz, lepiej to nie wystarczy, więc muszę ćwiczyć codziennie. I dlatego nie będę miała za dużo czasu na inne rzeczy, więc pomyślałam, że chciałabym wziąć dziekankę. No, na razie nie wrócę na uczelnię, bo będę musiała się skupić, wiesz, w 100% na tańcu, żeby coś osiągnąć, rozumiesz? Na razie tylko na rok, a później zobaczymy. Dobrze, córeczko, tak. Serio? Ojeny, mamo! Mega dzięki, mega! Ole! Aaa! Hej! Cześć. O, co masz? Nie, to nie moja. Słuchaj, znasz jakiś hiszpański kawałek? Wiesz, flamenko, te sprawy? No dawaj, zagraj coś, ze 2 akordy i ci coś pokażę. Dobra, spróbuję. Aż. Adam, ostry jesteś, nie wiedziałam. Cholera jasna, no. Ej, ale czekaj, może uda się to jeszcze jakoś naprawić? No ale jak to skleić? Nie wiem, może Czekaj. tu jakoś... Cześć. Wpadłam do ciebie po drodze do sklepu. Co słychać? Hej, Krysia. wszystko dobrze. Świetnie, dziękuję. To super, gratuluję, bo ja złożyłam odwołanie w sprawie tej koncesji na alkohol do sklepu. Czekam na decyzję. Wykończy mnie to czekanie, nie wiem na czym stoję. To straszne. No wiem. Przecież oni nie mogą tak cię trzymać w niepewności, nie mają prawa. No to powiedz im to. Tracisz zdrowie i kto ci to wróci? No, Urząd Gminy, Wydział Handlu. To dranie. Boże, jakiś świat jest beznadziejny. Krysia, spokojnie. Wszystko dobrze? Co to są za wyniki? Tomografia, morfologia, jakieś testy. To jest z tego powodu, że miałaś kłopoty z czuciem i z oczami, tak? No i poszłaś wreszcie do lekarza, to bardzo dobrze. I co? Mam stwardnienie rozsiane. Słucham? Ale skąd wiesz? Lekarz mnie wysłał na badania. Ja już widziałam minę tego technika. Patrzył tak... No i wpisał tam podejrzenie SM i wpisałam sobie w wyszukiwarkę SM, no i wyszło mi właśnie stwardnienie. Daj spokój, doktor wyszukiwarka, no proszę cię. Monika, sprawdzają się wszystkie moje objawy. Ale przy dobrze dobranych lekach skuteczność terapii jest prawie 100%. No widzisz to, widzisz? Nie możesz się poddawać. To idzie szybko. Paraliż, niedowład, problemy z oddychaniem. Monika, tylko nie mów Jankowi, dobrze? Proszę cię, on nie może się o tym dowiedzieć. Proszę cię. Pod warunkiem, że będziesz walczyć.
Poza tym to jest tylko wstępna diagnoza. Nie wiadomo jeszcze, co powie lekarz. Zresztą, jakby co, to potem pójdziemy z tym do lepszego lekarza. Wiesz, będzie drugi, trzeci. Krysia, pamiętaj też, że jesteśmy w tym razem. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Cześć dziewczyny, chłopaki. Hej. Potrzebuję szampana. A, i truskawki. I jeszcze coś na pizzę. Melanż? Nie, po prostu muszę starym podziękować. To znaczy, jeszcze się nie zgodzili, ale mama się już zgodziła i jeszcze tylko muszę starego urobić. No, ale szampana nie ma. W ogóle jesteśmy bez alko, niestety. Na szczęście dla niektórych. Jak tu nie ma? Nie ma koncesji. Szefowa jeszcze walczy. Na razie szampan dla dzieci. Albo piwko bezalkoholowe. Nie, potrzebuję normalnego szampana. Muszę poszukać gdzie indziej. Ale bez urazy. Spoko. Kiedyś też była prohibicja, ale tylko do 13. A potem miałeś co chciałeś. Czystą, kolorową. Przerwa w piciu ci nie zaszkodzi, szefie. Wątroba odpocznie. Tam. A co ty tam doisz, student? Kombucze. Znowu? Daj no ten wynalazek na spróbę. Ma właściwości detoksacyjne. Fuj. Weź to cholerstwo ode mnie. Żeby się odtruwać, najpierw trzeba mieć kaca. Dzień dobry, przepraszam, czy panowie się może orientują, czy jest tu jakiś sklep z alkoholem? I to jest dobre pytanie. Widzę, że na szczęście nie cała dzisiejsza młodzież stoczyła się w abstynencję. Muszę kupić szampana. Prawdziwy sklep jest kawałek drogi stąd, a my nie zmotoryzowani. Ale jak pani nas podwiezie, pokażemy. Dobra, stawiam taksę. A ten szampan to z jakiej okazji, jeśli mogę spytać? Jak starzy się zgodzą, to będę tańczyć. Dzisiaj? Oj, widzę, że zna się pani na dobrych trunkach. Kupiłam to, co rodzice lubią najbardziej. Ciągle tylko pracują i pracują. Zasługują na chwilę odpoczynku. I naprawdę pani zatańczy? Jak wszystko pójdzie dobrze, no to tak. Ale najpierw posiedzimy, zjemy i porozmawiamy. In vino veritas. W winie prawda. A w ogóle szampan to taka odmiana wina, tylko poddana specyficznej fermentacji. Kolega teoretyk, ja bardziej praktyk. On czyta z książek, ja czytam z oczu. A co pan tam chowasz, panie majster? Nic nie chowam. Chcesz? On w kółko pije tylko te swoje wynalazki. Herbatki, zioła i kombu coś tam. Ale spokojnie pracuje nad nim. Zachowuje umiar i jakość, jak nakazywał Arystoteles. Jak nakazywał Sedes z Bakielitu, największy filozof ludzkości, chluśniem bołuśniem. Pan studiuje filozofię? Tak dogłębnie, że każdy rok powtarza. Kogo pani pytała? Pana. To znaczy, może przejdźmy na ty. Malwina. Sławek. Student filozofii, jak pani słusznie odgadła. Miło mi. Andrzej Maria Wiśniowiecki, herbu korybut. Dla przyjaciół Wiśnia. Malwina. Miło mi. Mnie również. Dziękuję. O. Dziękuję. Mogę sobie dzwonić. Przepraszam, szefie, nie zauważyłem. No, klient czeka na paczkę, zgłasza reklamację, a ty nie odbierasz telefonu. Co się dzieje? No jest problem. Trochę nie nasz, ale trochę jakby nasz właśnie. Jaki problem? Co to za gitara? No właśnie. Ale żeś farmazony nawijał, student? Ja? In vino veritas. Ale jak nauczał Arystoteles, ważny jest umiar. Na studiach cię tego uczyli? Akurat tak. Ale kto cię pytał, chłopie? Dziewczynę chciałeś poderwać na Arystotelesa? Na łacinę? Czy może na umiar? A pan, panie majster, jak by się do tego zabrał? Ja? Do takiej dziewczyny? Zabrałbym ją na piwo. Genialne, że też na to nie wpadłem.
Tylko, że ja nie szukam przygód. O, to nie była przygoda. To była Malwina. Kobieta z innej półki, najwyższej. Ledwo mu powiedziała swoje imię, już się podnieca. O ja, pchła. Ostatni raz widziałem, jak byłem w Kamaszach. Zmieniliśmy koszary, bo zaprzyjaźnione wojska wycofały się. Ale zanim zdążyli zrobić dezynsekcję... Panie majster, umyj się pan czasem, co? Student, nie obrażaj mnie. Kąpałem się dzisiaj rano. Tak? To skąd to małe się wzięło, co? Ta twoja wyrafinowana Malwinka. Kobieta z innej półki, najwyższej. Cały czas się drapała, od samego początku. Dziwne. Kobieta pełna sprzeczności i niespodzianek. Cześć. Dzień dobry. Co tu tak pusto? Był tu w ogóle ktoś od rana? Była pani bratanica i chciała kupić szampana. Pani się nie martwi. Przywrócą nam tę koncesję. Muszą. Nie martwię się tym. A czym? Chodzi o moją bratową, ale nieważne. Słuchajcie, to nie może tak być. Tam jest za pusto. Trzeba to inaczej poprzestawiać. Dobrze. Dzień dobry, raz jeszcze. Ja chciałem o coś zapytać. A szefowa robi co może, ale na razie prohibicja trwa, panie Wiśniowiecki. Chociaż chyba nie dla pana. Było się u konkurencji. Było się, ale ja nie o tym. Chciałem poprosić o numer do pani Malwiny. Co pan pił? Ja poproszę to samo, bo potem jak widać samoocena próba. A pan się w ogóle dobrze czuje? No właśnie nie, dlatego chciałem zadzwonić do pani Malwiny. No, miałem kiedyś taką, tylko ojej, nie była taka rozwalona. Później przerzuciłem się na elektryczną. Prawie jak Hendrix. Tylko, że ta jego elektryczna to kosztowała bez miliona. Ta jego klasyczna to na szczęście tylko 25 koła. Żeby co? Że na tej gitarze grał Hendrix? Jimi Hendrix? Tak. James Marshall Hendrix? Wirtuoz gitary? Twórca najlepszych przesterów w latach 60. No dokładnie tak. Bóg z Woodstock? Tak. Nie, na pewno nie. No przecież widziałem certyfikat. No ja widziałem Orła Cień, ale na pewno nie klasyczną gitarę Jimmy'ego Hendrixa, bo taka nie istnieje. No, że miał kiedyś może w podstawówce, ale miałaby 70 lat, a to jest jakiś tani współczesny badziek. No ale to jest nie... Co ty, Adam? Ktoś zrobił falsyfikat, wystawił na aukcji frajerów. To jest niemożliwe, szefie. Ja widziałem certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Gitarowego. Bzdura, jakie towarzystwo? To na pewno jakiś druczek. No, robisz sobie to w internecie, wpisujesz cokolwiek. To znaczy, że ten gość nie stracił 25 kawałków? Jeśli zapłacił, to stracił. Słuchaj. To jest nasz klient, więc musimy mu pomóc. Jako firma zostaliśmy wciągnięci w oszustwo. Dzwoń do niego, powiedz mu, że to jest lipa. Dobra, dzwonię. A ja zadzwonię do Romana, żeby przejął twoje kursy. Przynajmniej tyle, ile da radę. Co się jak drapiesz? Malwinko, muszę ci zadać jedno może trochę dziwne pytanie. Czy coś cię swędzi? Spędzi, ciociu, mega, a skąd wiesz? Chyba jakieś uczulenie złapałam. No widzi pani? Miałem rację, ona ma pchły. To z niej przeszły na nas. Pani da ten telefon. Pan się do mnie nie zbliża. Klientów zapchlonych nie obsługujemy. Dziękujemy panu, zapraszamy po prysznicu. Ale tu nie trzeba żadnego prysznica, tylko... Ciociu, co tam się dzieje? O co chodzi? Malwinko, zaraz ci powiem. Dobra. Dobrze, zapisuję. Super, dziękuję ślicznie. Do widzenia, damy znać. No, Szefie, tutaj są namiary na tego gościa. okej. Mad Dogs 05. Mam do 05. Wiesz, szef, ja to bym się nawet tym w ogóle nie zainteresował. Ale po prostu żal mi się gościa zrobiło. On był taki jakiś roztrzepany i miał super hodowlę psów. Halo, dzień dobry, nazywam się Jan Gawrecki. Jestem gitarzystą, jestem fanem rocka, no i byłbym zainteresowany kolekcją pańskich gitar. Właściwie jedną. Chodzi o gitarę Jimmy'ego Hendrixa
Tę klasyczną. Dobrze, służę. Jedną już co prawda sprzedałem, ale mam jeszcze drugą. Świetny egzemplarz z 1967 roku. Okazja tylko za 30 000. 30 000. I drugą klasyczną gitarę Jimmy'ego Hendrixa. A przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Czy ona też jest made in China i model sprzed kilku lat? Halo? Halo? Cholera jasna, sika na ołtarz rocka, oszukuje ludzi, jeszcze bezczelnie odkłada słuchawkę. Ołtarz rocka i nie tylko. Niech szef sam spojrzy. Co? Grzebień Elvisa, stanik figury. Okulary Wodeckiego? Co to za bzdury? Dlaczego portal do tej pory nie zbanował tego świra? No sam nie wiem, szefie. Ale chyba my tego tak nie zostawimy, co? Oczywiście, że nie. Ty leć teraz z przesyłkami, bo Roman się nie wyrobi, a ja zajmę się tym naciągaczem. Dobra, lecę. Będzie szef jak Sherlock. No dobra, panie Maddox. Co tam jeszcze sprzedajesz? I za ile? To jest samiec. Łatwo rozpoznać, bo ma tutaj takie różowe, zobacz. To niech pan to wyrzuci. Ale spokojnie, student, nie bój się. Samiec się nie rozmnoży, na pewno nie sam. A wiesz, kiedy wskazany jest pośpiech, jest taka teoria naukowa. Naukowa. Przy jedzeniu ze wspólnej miski i przy łapaniu pcheł. Zazdrościłem ci, student, tej grzyby, ale tylko do dzisiaj. Przechlapane. A propos. Małpki. To znaczy te, szympansy. Musimy robić jak szympansy. Słucham? No nie uczyli cię na studiach. Małpy się iskają. Daj, pokażę ci. O ile mi wiadomo, to w stadzie jest hierarchia i samiec alfa nie powinien iskać samca bety. Student, jesteś niżej w stadzie. Wiadomo, ale co zrobić? Dawaj ten pusty łeb. Ale to są ludzie. Ludzie. Jest jeszcze olejek eukaliptusowy. Można się nim polać. Odstrasza pchły. Pewnie mają w słoiczku, ale dzisiaj mnie tam już nie wpuszczą. Nie no, musisz jechać środkiem? Przecież to nie jest jakieś Tour de France. Ja ci dam palec. Ja ci dam palec. Ty też? Co? Zapchlonych klientów nie obsługujemy. To profilaktyka. Nie złapałeś tego od kolegi? Nie, skąd? Nie widziałem go dzisiaj. I nic cię nie gryzie? Nie swędzi? Bynajmniej. No co tak długo? Dajesz ten olejek czy nie? O nie! Musimy teraz spryskać cały sklep. Bartek! Cześć, co się dzieje? O, cześć Marcin. Słuchaj, ja wiem, że jesteście zajęci łapaniem morderców, ale złapałbyś dla mnie takiego oszusta? Ale ktoś cię oszukał? Znaczy nie mnie, naszego klienta, ale nie tylko. Działa na naszym terenie i naciąga ludzi. No dobra, jesteś w firmie? Tak. No to jestem akurat w okolicy. Przyjadę do ciebie, powiesz mi co i jak. O, super, fajnie, dzięki. No. Stare czasy. O. Tymczasem Adam próbował nadrobić stracony czas i dostarczyć adresatom zaległe przesyłki. No!
To był taki chłopak w czerwonej bluzie. Widziałeś go? Uciekł na rowerze tam. Ja nie mam nic do rowerzystów, ale ostatnio jeżdżą po drogach tak, jakby byli na nich sami, dlatego chciałem dorwać tego dowcipnisia, bo prawie zepsuł mi auto. Mam cię. No, dawaj, co? Będziemy się ścigać? Ej! Cholera jasna. Złapię cię zaraz! Chodź tutaj! Chodź! I tak cię dorwę. Gamoniu jeden. Zobacz, co facet sprzedaje. Kostka do gry Erika Claptona. No ale skąd wiesz, że nie jest prawdziwa? No to oszust. Czytaj dalej. Łuska po naboju, którym zastrzelił się Kurt Cobain. No, ciekawe skąd ją wziął, co? Piersiówka Kwaśniewskiego. No, gościu grubo leci. A czytaj dalej. Autograf Jolki, z Jolka Jolka pamiętasz? Skóra, ze skóry IRL. Ty, to jest dobre. Grzebień Kodżaka. To nawet śmieszne jest. No tak, ale to jest żart. No to jest sporo falsyfikatów, które udają autentyki. Za duże pieniądze. Ludzie za to płacą. Słuchaj, mojego klienta naciągnął na 25 000. Podrobił certyfikat gitary. No dobra, ale klient musiałby złożyć oficjalne zawiadomienie, no. Wiesz, no, służbowo to ja tu za bardzo nic nie mogę. A po pracy? O, jeszcze tu. I tu. I tu. I tu. A już ci chciały wysłać to twoje wyższe wykształcenie. Pana to bawi? Nie, skąd? Cały świat gra komedię. Tylko trudno się z niej śmiać, występując w roli głównej. A panowie nie powinni być teraz na budowie? Zobacz, jaki bezczelny. Przerwę mamy. No dobrze, tylko tutaj odstraszacie nam klientów, jeszcze kogoś zarazicie. Ale to my jesteśmy ofiarami epidemii, której ogniskiem jest pani Malwina, jak już wcześniej ustaliliśmy. Niekoniecznie. Ona też się gdzieś złapała. Czy pani Malwina ma zwierzęta domowe? Nie mam pojęcia. To trzeba to ustalić. A ty, student, pewnie chciałbyś osobiście, nie? Ale tutaj popieram kolegę. Musicie dać nam numer do pani Malwiny. To dla dobra społeczeństwa, dla nas wszystkich. Pogadam z szefową. No to biegusiem. Tak się robi interesy. Hej, jest ciocia? Wiesz, co to za ważna sprawa? Tak, co jest? Od rana wszystko mnie swędzi. Poczekaj chwilę. Dzisiaj mam poważną rozmowę z ojcem i od tego zależy całe moje życie, a ja cały czas się drobię. Masz. Ale spsikaj się na zewnątrz, proszę cię. Sugerujesz coś? Tak, masz pchły, sorry. Zaraziłaś naszych klientów, nie wnikam jak i kiedy. Ale teraz ważne, zastanów się, gdzie to złapałaś. Kiedy podrapałaś się po raz pierwszy? Halo? Adam? Musimy poważnie porozmawiać. Są rodzice? Nie ma. Są na placówce dyplomatycznej za granicą. A syn Alek oszukuje ludzi.
O, już tam oszukuję od razu. To co, już pranków nie można robić na starych i głupich boomerach? Proszę. Certyfikat. Fałszerstwo to nie jest żaden prank. Od dawna fałszujesz, kradniesz i oszukujesz ludzi? Chcesz porozmawiać tutaj czy na komendzie? Zaczęło się w szkole od szampana z autografem Sławomira i tak jakoś samo poszło. Samo poszło. Połamana gitara za 25 000 też sama się sprzedała, tak? Ej, gitara Hendrixa to jest akurat autentyk. Jimmy grał na niej na Woodstocku, a ja ją kupiłem połamaną. Nie, ja nie mogę. To był 67 rok. Monterey, rok przed Woodstock. I tamta była elektryczna. Ludzie, przecież to jest elementarz. Dzieci, kiedy wy zaczniecie uczyć się historii? Ja nie mogę. Posłuchaj, chłopcze. Fałszerstwo i wyłudzenia to naprawdę poważna sprawa. Grozi ci grzywna i poprawczak. I będziesz musiał zwrócić wszystkie pieniądze nabywcom. No, hej mamo, wiem, że jesteś za granicą, ale mam mały problem. Całkiem spory. Halo? Adam? Cześć, słuchaj, to bogaty małolat. Kiedyś to się nazywało bananowiec. Teraz to jest pato inteligencja. Czasy się zmieniły, laserka została. Ale odkręci to, rodzice sypną kasą. Tak dobrowolnie? No nie, no nastraszyłem go wspólnie z kolegą z policji, który zadziałał po godzinach. A co z gitarą? Przyciśniemy go i gnojek zwróci kasę. A ja dam klientowi coś w zamian, na darcie łez. Ekstra. Gratis od firmy, na pamiątkę. Jasne, miałem do niego jechać z inną sprawą. Jaką? Swędzącą. A szefa nic nie swędzi? Tak, a skąd wiesz? Ciężki dzień. A twój? Też. Ten prysznic mi pomógł. Czemu? Co? Nie. Długa historia. Słuchaj, będziemy musieli zatrudnić jednak tego trzeciego kuriera. No, to w końcu może kogoś zatrudni. No. No. No, tu jesteście. Hej. I wy dalej w pracy? To jest pracoholizm, a ja na was czekam i czekam. Przywitaj się statusie. Cześć. Wpadłam, bo nie mogłam się do was dodzwonić. Zrobiłam pizzę i kupiłam napoje. Aha. Ile potrzebujesz? Bardzo śmieszne, tato, bardzo śmieszne. No dobra, ale żarty na bok. Kiedy wracacie? No ja to już skończyłam. Ja też. No i super. To zjemy sobie kolację, porozmawiamy spokojnie. A właśnie, ty coś mi rano mówiłaś o flamenko. Zapisałaś się na jakiś kurs. No ale no o czym tu rozmawiać? No przecież zgadzamy się, prawda? Tańcz sobie. Byle to nie kolidowało ze studiami. No, nie będzie. Tak jak rozmawiałyśmy rano. Nie będzie kolidowało, bo biorę dziekankę. Przecież się zgodziłaś. Ty chyba żartujesz. No ale skąd? Flamenko, proszę bardzo, ale w ogóle nie było mowy o dziekance. Mamo! Szef ma wiele gitar. Ta nie należy do najnowszych, ale podobno do nauki jest idealna. Dla mnie? Dla pana. Co za kultura obsługi. Dziękuję. I za zwrot pieniędzy. W sądzie nigdy tak szybko tej kasy bym nie odzyskał. Jeżeli w ogóle. Szybkość to drugie imię firmy Twoja Paczka. Wystawię wam pozytywną opinię w sieci. Dziękuję bardzo. I na przyszłość zalecam ostrożność w robieniu zakupów przez internet. Ale co się stało? Przeziębił się pan? Nie, właściwie wydaje mi się, że panu i pana pieskom przydałaby się dezynsekcja, bo razem z gitarą wyniosłem stąd cały rój pcheł. Ojej, naprawdę? Naprawdę, niestety. Ale proszę pana, to jest dla pana. Gratis. Tylko musi pan obiecać, że obdzwoni pan wszystkich, z którymi widział się pan w ostatnim czasie. To najkrótsza lista świata. Jest pan ostatnią jedyną osobą, z którą się spotkałem. Inni kurierzy zostawiają paczki pod drzwiami. Ale chyba musi pan gdzieś wychodzić. Sklep, praca, znajomi. W lockdownie przerzuciłem się na pracę zdalną. I tak zostało.
Zakupy w sieci, życie w sieci. Psy to jedyne moje towarzystwo. Ja mam dla pana idealną propozycję. No, pan powinien zostać kurierem, wtedy będzie pan miał kontaktu z ludźmi pod dostatkiem. Flamenko to jest twoja pasja, tak, ale studia to jest przyszłość. Flamenko to jest moja przyszłość, to jest moje życie. Teraz tak mówisz. Niedawno jeszcze chciałaś być piosenkarką. W podstawówce, mamo, teraz jestem dorosła i dokładnie wiem, czego chcę. No, akurat. Za chwilę zapomnisz o tańcach. Nie! A nawet jeśli to po prostu wrócę na uczelnię, przecież to jest tylko rok przerwy, nie wywalą mnie. Ale przecież tego roku to już nigdy, dziewczyno, nie odrobisz. A ja uważam, że... Dziecko, wydaje ci się, że masz nie wiadomo ile czasu. Ale zobaczysz, ten czas szybko minie, a ty będziesz potem żałować straconych szans. I co? Będę wtedy przekładać papierki w biurze, tak? No, moja droga, teraz przesadziłaś. Przez te papierki to masz na chleb, podróże zagraniczne i na studia. Ale ja nie chcę tych studiów! Bo ci się w głowie przewróciło. Sama nie robiłaś tego, co chciałaś i teraz mi zabraniasz. Jesteście beznadziejni, starzy frustraci. Słucham? Wróć! A kolację zjem sobie sama. A ja uważam, że... Cześć. Powiem wam, że uwielbiam zapach sprayu na pchły o zmroku. A ty się spryskałeś? No ze 100 razy dzisiaj. Poproszę zimne w puszce. Ojej, przepraszam, zapomniałem. Jak z tą koncesją? Kiedy będzie? Na rozgrzewkę w chłodne dni po pracy proponuję herbatę z sokiem malinowym. Mamy też 3 napary i kilka soków. Może być też cytryna, pigwa. Ja bym wolał whisky z kolą. Jeśli to jedyny twój sposób na rozluźnienie, to proponuję terapię odwykową. No nie dacie człowiekowi wpaść w alkoholizm. Droga wolna do konkurencji. Oj, Bartuś, przecież Adam tylko żartuje, on nas nie zdradzi, prawda? Nie. A może raz. Tylko raz, ale będę o was pamiętał. No, kochanie, przecież chodzi tylko o zakupy, nie? Na razie. Ty, to jest on! To jest on! Ty! To? Chyba już coś wypił. Ty gnoju, mam twoją szmatę z mojej rury wydechowej! Puść mnie, ćwoku! No, już cicho, cicho, Pełka, już idziemy. Eee, 54,30. Kartą? Może chciały Panie pójść ze mną na wystawę psów rasowych? W tę niedzielę będzie. Na wystawę fotek prasowych? Chyba musi się pan udać do no, do tego lekarza od dykcji. Ale to już nie ze mną. Przepraszam. Dobranoc. Dobranoc. Zapraszamy ponownie. Co za typ? Czy on miał tam psa? Trzeźwy świr, najgorszy gatunek. Więc można bawić się bez alkoholu. Można, ale po co? Słyszałem. Tymczasem do właścicielki sklepu Słoiczek zadzwoniła pani mecenas Lucyna Miras, zajmująca się przedłużeniem koncesji na alkohol. Halo? Hej, co słychać? Ciebie słychać. Co z moją koncesją? No niestety, nie otwieramy szampana. Nie dziś i na pewno nie z twojego sklepu. Odwołanie odrzucone. Przykro mi. Dzięki za info. Hejka, Hej. nie widziałaś może mojej czapki? Wydaje mi się, że ją gdzieś tutaj zostawiłem ostatnio.
Czapki? Tak, tak. O, już jest. Dzięki bardzo. Czekaj. Co tam masz? Ja? Gdzie? Czapkę. O Jezu, no, zapłacę ci. To jest szczyt. Masz minę, jakbym kogoś zabił. Kradniesz wódkę własnej matce? To nie jest wódka, tylko brandy. Chciałem dać koledze na urodziny jakiś fajny prezent, a ostatnie kieszonkowe dałaś mi miesiąc temu. Po pierwsze, nie będę ci sponsorować alkoholu. A nie mnie, tylko koledze, mówię przecież. Po drugie, straciliśmy szansę na koncesję. Właśnie przed chwilą zadzwoniła prawniczka i pewnie spadną nam obroty sklepu i stracimy wielu klientów. No słabo, no. No ale ty sobie zawsze jakoś dajesz radę. A ty naprawdę myślisz, że pieniądze rosną na drzewach? Mamo, okej, dobrze. Współczuję ci. No ale skoro nie ma koncesji, to po co ma się dobra brandy marnować? A mogę chociaż jakieś wino albo piwo? Orężadę. Mamo! Zabierz tą rękę, bo cię urwę, przysięgam. Wiesz co, sama się napij, bo zaraz ci żyłka pęknie. Pies ogrodnika. Nara! No dobra, późno. Chodźmy. Przestań przejmować się Malwiną. Znasz ją. Uspokoi się, przemyśli wszystko i przeprosi. Chociaż wiesz co, może najpierw ustalmy, co my robimy. No wiesz, żebyśmy mówili jednym głosem, nie? Tak zrobi, co będzie chciała. No dobrze, chyba to jest ważne. Co finansujemy? Flamenko czy iberystykę, tak? A, słuchaj, kochanie. Słuchaj, że to prawda, co ona mówiła? Że ty zgodziłaś się rano na tę dziekankę? Nie, no co ja gadam, przecież nie zrobiłabyś tego bez rozmowy ze mną. Bo co? Bo ja jestem tylko od przekładania papierków. Co? A decyzję podejmuje pan prezes. Nie, ale zaraz, o co ci? Może, nie wiem, ja też mam jakieś marzenia, jakieś ambicje. Miałam tylko... Oczywiście mnie nikt nie spytał, a teraz już jest za późno i co mi zostało? Wiesz co? Wiesz co? Słucham. Nie wiem, co cię ugryzło, ale lepiej wyjdę. Zanim padnie coś, czego oboje będziemy żałować. Rozumiem zmęczenie, kobiece napięcia, ale tym razem przesadziła. Zresztą Malwina też. Znaczy, kocham moje kobiety, ale czasami myślę, że z nimi zwariuję. Jasne. Zostawcie mnie wszyscy. W zdrowiu i w chorobie, tak. Tak fajnie to brzmi w kościele. W następnym odcinku Adam i Gabi chwilowo zamieniają się stanowiskami pracy. Gabi, zmykaj. Mamy mało czasu. A, i musimy ustalić, jak będziemy tłumaczyć szefostwu, dlaczego zamieniliśmy się robotą. To nie mój problem. Ty tu będziesz, jak szef przyjdzie. Gabi zaniepokoiła się sytuacją pewnej klientki. Zamykaj drzwi, bo przeciąg jest. Roman przygotowuje się na urodziny partnerki. Musisz jej dostarczyć wrażeń. Wiadomo, świece, girlandy, balony. Nie, no co wy macie z tymi balonami? Nie dawaj jej żadnych durnych balonów.